Woda mnie zaatakowała sama. I widzisz, jest żaba. Cześć, witajcie. Kolejny dzień, kolejny spacer. Pogoda w tym roku nas rozpieszcza. Listopad jest wymarzony po prostu na spacery. Ruszamy zatem od zatoki San Blas, którą tam widać z tyłu za mną, do Ramli. Najpierw zejdziemy ze wzgórza do zatoczki, a później pójdziemy wybrzeżem. Bardzo fajne, bardzo malownicze miejsce. Przypuszczam, że nie spotkamy na naszej trasie nikogo, ponieważ nie jest to jakiś wyjątkowo popularny szlak spacerowy. Będziemy troszeczkę skakać po skałkach, dlatego jeżeli się wybieracie na taką trasę, koniecznie zabierzcie wysokie buciki. Będzie kilka ukrytych zatoczek, gdzie sobie po prostu odpoczniemy, gdzie można pomoczyć nóżki, ponieważ woda ma w tym momencie, uwaga, informacja od nurków, 22 stopnie, więc wciąż sprzyja pływaniu. Także ruszamy powoli w kierunku zatoki San Blas. Zostańcie z nami. Mokro, wilgotno jak diabli, więc ostrożnie, żeby nie zjechać na pupie, to byłoby to średnio przyjemne. Ale tutaj wyłania się już San Blas. San Blas to taka mikroskopijna siostra Ramli. Maleńka, ukryta zatoczka, raczej mało popularna, ponieważ ciężko się tam do niej dostać i nie ma dojazdu samochodem. Oczywiście jest tam dróżka, natomiast jest znak zakazujący zjazdu na samą plażyczkę. Miejsca jest niewiele, ale jeżeli już tutaj traficie, to warto spędzić chwilkę, ponieważ jest bardzo przyjemnie. No i w zasadzie mamy ten kawałek plaży tylko i wyłącznie dla siebie. I to jest nasz punkt startowy, jeżeli chodzi o spacer. Teraz będziemy się udawać w kierunku bardzo popularnej, bardzo turystycznej Ramli. O, spójrzcie, tam jest wygodniejsze dojście do San Blas, ale tak jak wspominałam, jest tutaj zakaz przejazdu samochodem. Więc jeżeli ktoś nie chce przedzierać się przez chaszcze tak jak my, no to może zejść sobie tamtą drogą. I takie mamy zejście, więc ostrożnie, bo jest ślisko. Co się stało się? Zamoczyło się!
Woda mnie zaatakowała sama. Zazwyczaj wytłumaczenie 6-latków. No cóż, to idziemy boso. Pójdę boso. I widzisz, jest żaba. Jaka żaba? No nie wiem, czy tylko ja widzę tutaj żabę. Zobaczcie. To jest skała w kształcie żaby. Tak zwana żabia skała. Ja ją tak nazwałam. Ja bym powiedział, że to kameleon. Żaba, siedząca żaba. Dobra. Patrzę. Bardzo tu ślisko. To jest głowa żaby, a tam jest tył żaby i ona siedzi, o tak. Tu jest przód żaby, a tam jest tył żaby. Tak jest, tu jest przód żaby. Głowa żaby. Kochani, napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Czy widzicie tu żabę? Albo kameleona. Albo cokolwiek innego. Pod kameleonem przypnę serduszko, nie ma opcji. A ja przy żabie. No, to kąpiel dzisiaj zaliczona. Ale racja, woda wciąż jest ciepła. Listopad. Dobra, chyba muszę na słoneczku trochę na chwilę przysiąść i wyschnąć po prostu. Jak widzicie, trasa nie jest łatwa. Kamienie, kamienie, kamienie i jeszcze raz kamienie. Ale dająca bardzo dużo satysfakcji i bardzo fajne widoczki. Powoli zbliżamy się do celu, czyli do Ramli. Niechcący zboczyliśmy ze szlaku, ale nie ma tego złego. Zobaczcie, jakie piękne widoki.
Mieliśmy iść dołem, niechcący weszliśmy na ścieżkę wiodącą górą, więc pójdziemy górą. Niestety na Malcie takie przybytki wykorzystywane są z reguły przez myśliwych do polowania na ptaki. Ja myślę, że wykorzystamy go w trochę lepszy sposób, czyli żeby sobie na chwilę przycupnąć. A tam jest ramla. Oznacza to, że jesteśmy prawie u celu. No i dotarliśmy do Ramli. To jest nasz punkt końcowy. Cała trasa zajęła nam 14:51. Czyli wyruszyliśmy koło 11:00, 4 godziny. Takim dosyć szybkim krokiem. Myślę, że jeżeli pokonujecie ją po raz pierwszy, trzeba sobie takie 5 godzinek liczyć, żeby to zrobić na spokojnie, zrobiąc zdjęcia i podziwiając piękne widoki. Spaliliśmy 1 000 000 kalorii i jesteśmy głodni jak wilki, więc kierujemy się w stronę domu, żeby upichcić coś dobrego do jedzonka. No, po takiej trasie się należy. Trasa dosyć wyczerpująca, ale widoki to wynagradzają i myślę, że warto. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Żegnam się z Wami w tym momencie. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Kto nie widział. No więc tak, skończyła się bateria w kamerce, na czym skończyłam? Na subskrypcji, na łapce. Więc zostawcie tą subskrypcję, łapkę w górę. No i co? Trzymajcie się, do następnego odcinka. Pozdrawiam, cześć!